pierwsze problemy z Tigerem na trasie. Dom Polski. A tam nie jest bujna. Witajcie. Sobota, 28 dzień czerwcowy. Godzina 9:07 w Polsce, 8:07 w Anglii, 7:07. Pogoda? Spoko. Około 20 stopni jest. Zeszłej nocy przez Rumunię przeszły burze. W Bukareszcie dosyć mocno połamało drzewa. Tu na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. I cóż, żegnam się z tym hotelem. Hotel La Conakul Wesel. Bardzo, bardzo przyjemny hotel. Oficjalnie zaczynam jazdę po rumuńskich trasach, mimo że już wczoraj jak zjeżdżałem tutaj, to już były fajne winkle. Do miejsca, do którego chcę jechać, mam 4 godziny 26 minut. A tam, gdzie jedziemy dzisiaj, to jest polska wioska. Jedna się nazywa Plesza, druga to chyba po polsku tłumaczy się jako Sobotnia Noc. Zobaczymy naszą polską społeczność, która podobno tam prężnie działa sobie i żyje, więc śmigamy. Tutaj, no to jest sobota, godzina 8, no 9 i tutaj na tym wesołym cmentarzu w środku w kaplicy odbywa się jakaś msza, no msza, modlitwy, no podejrzewam, że to jest msza. Także czynny jak najbardziej kościół. No i taka to sapanta, wino, wszędzie wino w butelkach plastikowych. Albo i w butelkach takich ozdobnych oczywiście. W lewo na Satu Mare, my jedziemy w prawo. No, 22 stopnie są. Super pogoda. I tak to właśnie się tutaj żyje na tej rumuńskiej wsi. No to nie jest nic normalnego, co można spotkać, mi się wydaje, w Polsce. Byliśmy w Bułgarii i to w Bułgarii od czasu do czasu pojawiały się te wozy konne i przewożące czy ludzi, czy cokolwiek. Natomiast tutaj to jest co chwilę. Tak czy inaczej, po lewej stronie ode mnie, jak ja jadę, tam już jest Ukraina. Nie wiem, czy będzie widać tam takie po prostu lasy, nie lasy, drzewka. To tam już jest Ukraina. Za chwilę, jak będę jechał, to teoretycznie ta granica będzie biegła zaraz wzdłuż drogi. Więc zaraz zobaczymy, czy to się zgadza, czy nie. Bocianki obudzone już. Zawsze mi się wydawało, że bocian to taki symbol Polski, że to są nasze polskie bociany. No jak widać nic bardziej mylnego, nie tylko w Polsce te bociany są. I kolejne bociany. Ale co chwilę, masakra, co chwilę jest gniazdo bocianie. Bocian. Kościółek. A tu proszę, 2 gniazda. Jedno gniazdo i zaraz drugie gniazdo. I w obu gniazdach bociany. Ciekawy blok. Kościół, budowie, ale chyba nie dokończony nigdy. Tu kolejny kościół. Tu kościół, tam kościół. A tutaj, proszę bardzo, no to nie, mają swoje rejestracje. To ciekawe. Tutaj blokowiska. Ale z tego co widzę, to oni mają piecyki gazowe. Bo no, przy każdym oknie, tym takim mniejszym, czyli pewnie tam gdzie jest kuchnia albo łazienka, wychodzi komin. Ciekawe. I to widać, że to jest kute. To co, to było ogrzewanie? Było, a nie jest? Widać, że te dziury są robione w tym, to tak jakby wcześniej nie było. Albo może było centralne, a potem... Ogólnie za czasów Ceausescu, ja tu w politykę nie będę się wdawał,
Ale z takich faktów, jadąc sobie tutaj wczoraj z Węgier, to słuchałem sobie na YouTubie kilku podcastów na temat właśnie Rumunii i no, jakim był człowiekiem, to raczej wszyscy wiedzą. Jedno z takich dziwactw, które on wymyślił, to było to, że mieszkania w bloku nie mogły mieć temperatury wyższej niż 12 stopni. Oczywiście tam za czasów jego piku, gdzie on był gdzie miał najbardziej szalone pomysły. O tak, może powiem. No to ja dziękuję, nie? No i ogólnie psy, nie? No to tu są wszędzie psy. Może to ma jakiś związek z tym jego dziwactwem i z tym wymysłem i właśnie to, że temperatura w domu w bloku nie miała prawa przekroczyć 12 stopni. Kto wie, i może dlatego ludzie zaczęli sobie montować. Jak budowali, to budowali bez jakiegokolwiek ogrzewania, a może już potem po prostu zaczęli montować sobie Junkersy. A może tylko gadam jakieś głupoty, nie wiem, jak ktoś wie, to niech da znać. Z ciekawości. Dwie sprawy. Tak jadę sobie tutaj, no takie górskie raczej rejony, bo już parę razy mijałem znaki, że w zimę trzeba zakładać łańcuchy na opony. Ale takie dwie sprawy, jeśli chodzi o do tej pory co zauważyłem, to pierwsza to jest teren zabudowany, jest 50 na godzinę, ja jadę na tą chwilę 70 i to jest wolno. Zazwyczaj jazda tutaj przez takie miejscowości jak ta w terenie zabudowanym to jest około 80-85. Druga sprawa to flagi. No tutaj już są takie dosyć wymęczone, ale mimo wszystko każda miejscowość, teraz jest miejscowość, za chwilę kończy się droga, kolejna miejscowość, każda ma flagi. No tutaj dawno nie były wymieniane, ale w każdej są flagi. Jeżeli są przystanki autobusowe na przykład, to są często też wymalowane w barwy Rumunii. Bardzo mi się to podoba. Czy taka świadomość narodowa pojawiła się w końcu w polskich miejscowościach? Pamiętam, że zawsze to było tak, że jak się gdzieś jechało, to każdy kraj chwalił się, szczycił się flagą, pochodzeniem. W Polsce nigdy tego nie było. W Polsce nigdy nie było flag, oprócz świąt majowych, narodowych świąt. Wtedy flagi były wywieszane, a na co dzień w Polsce flagi nie istniały. Nie mogę powiedzieć jak teraz jest, bo nie wiem, bo nie żyję na co dzień w Polsce, więc nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie. Takie spostrzeżenie. 78, ja jadę cały czas z ludźmi i kolejna miejscowość 76, 80 i flagi. Tutaj widać, że ładne flagi nowe. A może było jakieś święto w Rumunii ostatnio albo będzie i dlatego mają tak przyzdobione. Zresztą nie wydaje mi się. Tak czy inaczej, no bardzo ładnie to wygląda. A prędkość 7,5. Czysto, przede wszystkim jest czysto. No nie ma co się oszukiwać. Myślałem, że tu będzie podobnie jak w Bułgarii. A w Bułgarii było jak było. No, mimo że byliśmy głównie w turystycznej miejscowości, ale dało się zauważyć te śmieci i ten ogólny taki nieład w tej Bułgarii. Zresztą możecie sobie sami zobaczyć. Karta się wyświetla. A tutaj, no widać, że no nie ma tu jakiegoś przepychu do statku. Ale jest fajnie ogarnięte to wszystko. No i właśnie też częstym widokiem jest to, co teraz tutaj można zobaczyć, czyli pani. Pani idzie, babuszka. Ledwo co. Na plecach niesie coś. Wczoraj szła z takim wielkim, dużym pakunkiem. Tu po prawej stoi Dacia, oldschoolowa stara Dacia. Chociaż to już jest pewnie nowożytne trochę bardziej. Jeszcze starsze były takie w PUBG. Hej! I flagi. I flagi, flagi, flagi. Nie, ale serio. To jest... Ja nie wiem, o co chodzi, ale tu jest tak czysto. Tu nie ma żadnego śmiecia. Elegancko, trawa przycięta, te krzaczki, krzewy. I to nie jest, że przy jednym domu, tu wzdłuż cały czas.
Dobra, okej, to nie są jakieś super wille, ale to nie chodzi o to. O, tam chyba leżał jakiś kubek przy śmietniku. Ktoś pewnie nie trafił. Aha. Jestem pod ogromnym wrażeniem i przypominam, że to nie jest żadna... No, a tutaj pani zamiata. To nie jest żadna miejscowość turystyczna. Miejscowość, czy tam rejon. Nie wiem w ogóle, czy Rumunia ma jakoś sama w sobie rejon turystyczny? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Oprócz stolicy Bukaresztu oczywiście. No ale jak to wygląda? Mega przyjemnie. Pierwsze wrażenie jest naprawdę pozytywne. Rumunia, bardzo pozytywne wrażenie. Cały czas powoli do góry. 21 stopni, więc temperatura troszeczkę spadła. Jestem na wysokości 600 metrów. Jak zaczynałem jazdę, tam z okolic Sapanty, no może trochę dalej, to było 300 metrów, więc powoli pniemy się w góry. Dobra, stacja wyłoniła się nagle. Stwierdziłem, że zatankuję. Can I pay now or... Card? Card, yes. Okej, 7,30 leja. Dobra, styknie. Graj buczy. Ile wyszło? 12 litrów, 86 lei. Chodźmy zapłacić. 86 lei. Hello. Card, please, yes. Thank you. Can I stop there? Oh, great. Thank you. Zatankowane, ale jak widać tutaj coś tu się dzieje z systemem zawieszenia. Ogólnie jak zajechałem tutaj na stację, to wyskoczyło, że TSAS faulty. To jest ten system, który odpowiada za zawias, zawieszenie, ABS i chyba kontrolę trakcji. Poczytałem w internecie i wyszło na to, że różne sytuacje mogą być. Najczęściej są to jakieś luźne kabelki. Tak czy inaczej jest jakaś procedura i on wtedy kalibruje. Nie udawało mi się to, dopiero jak odpaliłem, to zaczęło robić kalibrację, no i wyszło ok. No to zobaczymy. Pierwsze problemy z Tigerem na trasie. Będzie dobrze. Lecimy. Weszło tam niecałe 12 litrów. Spalanie dużo spadło, bo już nie jadę powyżej 100 na godzinę, tylko raczej 70-80 cały czas. Także spala około 4,5 litra teraz. Śmigamy dalej. Proszę trzymać kciuki, żeby Tiger dowiózł. Tu dopiero się zaczyna podróż w Rumunii. Halo Tiger, hello, ogarniamy. 17 stopni i 1000 prawie 300 metrów nad poziomem morza. 16 stopni, poprawka. Piękne drogi. Ale 15 stopni. 1400 metrów i zaczynamy zjeżdżać w dół. Ok. Czyli to był najwyższy punkt tej drogi prawdopodobnie. Jedna z miejscowości górskich, 930 metrów nad poziomem morza, około 1000. Jedzie się bardzo fajnie, winkle są bardzo dobre, o dziwo jakoś wielu dziur nie ma, w kilka tylko wpadłem, ale ogólnie jest ok, jest ok. Do celu, do wioski polskiej zostało 96 km, niecałe 2 godziny jazdy. Jaka droga, co to jest za droga tutaj, wow! Marzenie jakieś.
Dobra, górskie drogi są bardzo fajne, ale coś takiego? Ho, 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 ho. To wygląda jak z gry. Chcę więcej, chcę więcej, siema! Wow. Wow, 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 wow. Co za droga. Noise. Nie do opisania. Jak z gry. Jak Initial D. Drifty tym A86 w Japonii. No kurde. Nie do opisania. Przejazdy kolejowe w Rumunii. Trzeba zwalniać. Rompetrol 95 728. Co oni mają z tym? Ale dziura. Nie wiem, te studzienki są trochę tutaj. O kurde. Już pomału slalom się robi, zaczyna. Tu nawet obok rumuńskich flag, flaga Unii Europejskiej. Proszę, proszę. Toyota. Dużo tych Land Cruiserów jeździ tutaj. I to w bardzo dobrym stanie, odrestaurowanych. A to co? Hotel czy budynek, w sensie mieszkalny? No i bloki też takie komunistyczne. Ale i znów też tutaj u góry te dziury wyryte i wychodzą z kominy z tego. I w tym bloku też. Nie rozumiem tego. Bardzo ciekawe. No w każdym. I wychodzą kominy z gazowych piecy. O, tutaj na przykład też między. Przy każdym oknie. I to nie jest coś, co było już zrobione, tylko to jest po prostu wyryte po wybudowaniu. No i jesteśmy w pierwszej miejscowości polskiej. Nazywa się Plesza. I ta miejscowość jest troszkę mniejsza. Tutaj mieszka podobno 170 osób. Mają niby swój kościół. Polski kościół. Mają podobno szkołę. W tej szkole podobno uczą polskiego języka. Ciekawe, czy ci ludzie tutaj coś z Polską mają. Podobno rozmawiają, mogą rozmawiać tutaj po polsku, tylko z jakimś takim ich dialektem jakby. Ale rzekomo tak, że jak najbardziej. I niby ta Plesza jest mniejszą miejscowością niż Słoneczna Sobota, czy jakoś tak. Ale mają tu drogi świetne. Tu jest kościół, więc to musi być ten kościół. Czy jest tu coś tutaj po polsku napisane, czy nie? Halo, zobaczmy. W hołdzie przodkom, dla których ziemia ta stała się ojczyzną, w 180. rocznicę założenia Pleszy i 3. rocznicę erygowania parafii świętej Anny ku pamięci wszystkich górali osiadłych na pleszańskim szlaku. Wdzięczni parafianie wraz z pierwszym proboszczem, potomkiem bukowińskich górali. O, Dom Polski, proszę bardzo. A takie coś jest też niby właśnie w tej miejscowości dalej. Proszę, tu jest Dom Polski. Nasza flaga, Unia Europejska i Rumunia. Okej. I co? I to wszystko? A szkoła gdzie? Nie widziałem. Może tam w tym domu polskim. I to koniec Pleszy. No, ta Plesza to taka mała jest. Tu jeszcze jakby płyty. Średni asfalt. Dzień dobry.
No to musi być ta miejscowość tutaj. Ale żadnego znaku nie widziałem. To Polak, temu machniemy, nie? Dobra. Siema, siema. Jak Polacy, to Polacy. Nasi tu byli. O, tutaj proszę, kolejny polski dom. Dom polski, tak. I co, i to wszystko? Podjedźmy pod kościół. Zobaczymy, co pod kościołem jest. Tam zawsze się dużo dzieje. O, tutaj coś z Polski jest, to jeszcze ogarniemy. Przystanek autobusowy bodajże. Okej. Solca i Maldan. Tutaj Jezus. Proszę bardzo. Krzyż ten i też po polsku. Kościół rzymskokatolicki pod wyzwaniem zesłania Ducha Świętego w Nowym Słońcu. Okej, Nowy Słoniec. No ładnie. Teraz pojedziemy sobie tu. O, tu pojedziemy sobie. Całkiem możliwe, że tu już jest koniec Nowego Słońca. No jakoś tak specjalnie polsko tu nie wygląda. Jakichś akcentów nie ma. Flagi na przykład. Albo nie wiem, jakiegoś napisu, że bo w kraju bez pracy to my Polacy. A co tutaj jest? Zobaczmy. Zatrzymajmy się i przeczytajmy, co tutaj mamy. Troska i wola prezydentów Rumunii i Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Odnowiono i zmodernizowano drogę Kaczyka-Nowy Soloniec. Inwestycja zrealizowana po partnersku stanowi wzór przyjaźni między obydwoma państwami dla dobra mieszkańców tego wieloletniczego regionu Rumunii. Także tak to wygląda. Czyli Plesza, czyli tamta mniejsza miejscowość Plesza i ten tutaj Nowy Sołoniec. Tam jest też dom polski. No i tak to wygląda. Spodziewałem się większych akcentów polskich. Tam jest tablica informacyjna i tam po polsku jest porządek mszy świętych z kościoła, no bo to jest polsko-rzymskokatolicka diecezja. Diecezja? Kościół? O, jakkolwiek. Ale już na przykład na drzewie jest napisane tutaj wszystko po rumuńsku. Nie wiem za bardzo, gdzie ta szkoła miałaby być. Nie wiem, chyba tam pójdę jeszcze do tego domu polskiego, bo bardzo mi się chce do toalety. Ale jeszcze nikt nie zagadał do mnie po polsku. Ani ja do nikogo, bo tutaj nikogo nie ma. Także tak to wygląda. Jest nawet niby tam szyld, kawiarnia polska, ale to wszystko jest pozamykane. Wygląda jak dom weselny na imprezy. Nadal nikogo nie ma. Pozwolę sobie wziąć jednego Polonusa. Pismo Związku Polaków w Rumunii. Jak znajdę tutaj, przeleję ileś lei albo euro. Ja sobie zabieram. Nic tu się nie dzieje, ale tam jest pani. Zobaczymy, czy ona po polsku coś będzie ogarniała. Czy się uda, czy się nie uda zagadać. Zobaczymy. Dzień dobry. Pani po polsku mówi? Tak. Super. Ten dom polski to tylko to jest jedyne miejsce tutaj oprócz kościoła? Bo sklepu tutaj nie ma chyba, co? A, dobrze, to będę mówił powoli. Sklep jakiś. Ja. Jest sklep gdzieś tutaj? Jest. Na lewo czy prawo? Dwa. Tak na prawo. Nie, daleko tu jest taka, jak się mówi, taka wila. Aha. Pisze, tak? A potem jeszcze jest jeden na Majdanie, tam z 50 metrów. Okej. A jest i tutaj. Ale nie wiem, tu jest wesele, nie wiem, czy jest matka tu, czy jest w domie polskim, tu też jest sklep. A, dobrze, tutaj, tak? Ten biały. Ja, ale u nich dzisiaj mają wesele. A, Ja nie wiem, zamknięte? a no, otwarte jest tutaj, nie? Tu, w tym dom polski, ale tam nikogo nie ma. Tam nie ma nikogo? Nie, myślałem, że się napije coś zimnego czy coś, ale nie ma nikogo, Oni więc... zaraz przyjdą, bo przyjadą. Aha. Potem przyjadą, jak się mówi, idą brać ślub do swatu, do prymarii, jak się mówi. Aha, okej. A potem idą do kościoła. A, czyli najpierw tu, a potem do kościoła. Ja. Okej. Czwarte jest do kościoła. Na czwartą, o czwartą. I to tutaj? Tutaj? Tu w tym kościele? Tutaj po kościele. A, okej. No dobrze. A pani tu całe życie mieszka? Żyje? Tak, Tak? ja. I tam na bicyklecie przyjechali tutaj na tym. Tak, na motorze przyjechałem. No. Nie boicie, że... Nie, do czego? Nie. Ja z Anglii, bo ja jestem z Polski, ale ja żyję w Anglii. A tam nie jest wojna. W Anglii nie. Nie, w Anglii nie ma wojny. Nie, dlaczego? Nie. Ja mam córkę w Irlandzie. Irlandia? Irlanda do Nord.
Okej, Tam no. było coś tam. Oj, ale to ile lat temu i to te IRA, to ci, co tam te zamachy robili, terroryści. Ale tak, żeby wojna była, to nie. Tam nie ma wojny, Nie, w Anglii też nie ma, nie. Nie. Teraz wojna tylko Ukraina. No i W ta, Ukrainie no. i I Iran teraz, Iran i Izrael ostatnio. Iran, ale ten Rus jest z Ukrainą. A no tak, to tak, no. Taki świat. Dobra, nie przeszkadzam, pakuję się i jadę. Jadę dalej. Teraz na południe. I potem gdzie będziecie spać? Mam już w Bikas. Bikas? Port Bikas. Tak, tam. Także jeszcze 4 godziny drogi przede mną. Macie to placone, co jeżdżecie. No tak. I wtedy dalej na południe. Jesteście jacy, Boże Bary, co się stanie? Nic się nie stanie, wszystko będzie dobrze. Trzeba dwóch, aby byli. A, w 2 osoby oczywiście, że tak, lepiej, wiadomo. Ale nie miałem z kim, nie było komu, żeby jechać ze mną. Więc pojechałem sam. Ale tak, w 2 osoby to zawsze i bezpieczniej, i lepiej. Tylu ich, 4-5. O, okej. Tak, No, ja. Byli tak, co po dwóch siadali. aha. Tak, No. ja. Dobra, to jadę. Zdrowia życzę. No i można pogadać sobie z panią. Dobra, nie ma co. Pani mówiła, o 4 tutaj będzie wesele, ślub, nie wiem, cokolwiek. Nie będę na nich czekał. Napiję się gdzie indziej. Także tak to wygląda tutaj. Zobaczmy najpierw, jak tam z naszymi problemami z motocyklem. Nie ma błędu zawieszenia, więc jest ok. No to śmigamy. Można jechać. Do widzenia. Nowy Sołoniec, do widzenia. Czyli znowu będziemy jechać przez Plesze. Miejscowości te tutaj, czyli Plesza i Nowy Sołoniec, tu mieszkają Polacy. W Pleszy podobno 160, tutaj w Nowym Sołońcu około 600. I są to Polacy, którzy osiedli się tutaj w połowie XIX wieku. Podobno w szkole, no też nie widziałem szkoły. Okej, dobra, nie zjechałem całej tej miejscowości, ale podobno i w Pleszy, i tutaj uczą języka polskiego. Tylko śmiesznie, bo to polskie miejsce i polskie drogi oczywiście. Ale prawda jest taka, że spodziewałem się jakichś, nie wiem, orzełków, flag polskich na domach. Ale czy to nie jest to, o czym ja mówiłem? O, koniec, wyjeżdżamy i proszę asfalt. Nieźle. Nie spodziewałem się, że wszyscy będą tutaj na Michała czekać z flagami, machać. O, udało ci się, przyjechałeś do nas i w ogóle. Ale co najmniej fajnie by było, gdyby był otwarty ta kawiarnia, ale też z drugiej strony rozumiem, bo się przygotowują na to wesele. Nie zmienia to faktu, że jest takie miejsce na mapie Rumunii, gdzie są 2 miejscowości i te miejscowości to są polskie miejscowości, w których żyją Polacy. O, Dom Polski w Pleszy. I jak było widać, rozmawiają po polsku bez najmniejszego problemu. Oczywiście, no ta pani żyjąc tutaj, to pewnie już jakieś tam naleciałości z miejsca, gdzie tutaj jest, są, więc to nie jest tak, żeby mogła sobie mówić idealnie czystą polszczyzną. Fajne miejsce na mapie Rumunii. Także wyjeżdżamy teraz zaraz z Pleszy. Bardzo ciekawe to było to, gdy jak powiedziałem do pani, że jestem Polakiem, ale mieszkam w Anglii, to się zapytała, wręcz może nie, że zapytała, ale była przekonana tak jakby, że tam jest wojna. No to jest bardzo ciekawe podejście do koniec Pleszy. Żegnamy Pleszę. Do widzenia! No to jest bardzo ciekawe podejście do sprawy i nie wiem, ta pani sama tam mieszka od iluś lat? Córkę ma w Irlandii i co, w Anglii jest wojna? A może nie zrozumiała? Nie wiem. No, nieważne. Jest jak jest. Snop Hisiana. Charakterystyczne tutaj dla Rumunii. Nie widziałem tego nigdzie indziej.
Znalazłem gdzieś tam w necie, że jest fajna trasa właśnie tutaj w okolicy, więc stwierdziłem, że hej, czemu nie? Nazywa się Transfagaragara, coś tam. Transrarau. No podobno ładna. Okej. Mamy coś bardzo ciekawego. Jest pociąg! Proszę bardzo. Co to jest? Towar. Towareczki. Czyli jednak coś tu jeździ. Czekamy. Cały musi zjechać. Zboczamy z głównej drogi i lecimy na Transrarau. Alpin-Rarau. Czyli jakaś przełęcz przez góry Rarau. Takie to właśnie miejsce. Przyjechałem, zaparkowałem Kiedy wjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazał się las. i mym oczom ukazał się las. Ale nie las krzyży. Takie widoczki. Budy tutaj oczywiście jedzenie sprzedają. Napój. Wziąłem sobie do przekończenia, bo w sumie od śniadania nic nie jadłem. Placinta. Z serem i z szynką. Zaraz zobaczę, co to jest. Taki chleb. Suchy bardzo. Jem, polatam dronem i jadę dalej. Północna Rumunia i historyczny region Bukowina. To właśnie tu znajduje się masyw górski Rarau, przez który prowadzi droga Transrarau. To jedna z mniej znanych górskich tras w Rumunii. Cała droga ma zaledwie około 25 km, ale prowadzi przez bardzo dziki i słabo zaludniony teren. Góry Rarau zbudowane są głównie z wapienia, dlatego widać tu jasne ściany skalne, urwiska i charakterystyczne formacje kontrastujące z gęstymi lasami. Najwyższy szczyt masywu ma nieco ponad 1600 metrów nad poziomem morza, ale to nie wysokość robi tu wrażenie, tylko przestrzeń i cisza. Dla motocyklisty to droga spokojna, techniczna i idealna na kontemplację krajobrazu. Jedna z tych tras, które zapamiętuje się nie przez prędkość, ale przez widok. No dobra, to teraz idziecie do góry. Transrarau, ta przełęcz. Jesteśmy w połowie mniej więcej z tym punktem widokowym. I do hotelu mam 138 km. Trzeba będzie jeszcze zatankować, więc tak prawdopodobnie w 7:30 będziemy na miejscu. Ok, czyli teraz będzie, rozumiem, że to będzie zjazd. A jeszcze na jakiej wysokości byliśmy? To było 1500 metrów. To całkiem sporo. O, i my mamy jechać w prawo. Dobra, w porządku. Co tutaj za trasa jest?
I wcale nie potrzebuję tutaj jechać jakoś z wielką prędkością, bo po co? Natomiast te widoki... Och. No niesamowicie to wygląda. O nie. O nie. Nie wierzę. Powodzenia życzę. Ja rozumiem zjechać z górki, ale pod tą górkę tak pedałować? Wow, to trzeba mieć kondycję. O proszę, jak drzewko się przewaliło i co? I tak sobie leży i nikt z tym nie ma problemu, co? Przed wojną nie do pomyślenia. O, a tu jakie skały piękne. No bardzo ładnie to wygląda. Są podtrzymywane. Tylko dzięki tym patyczkom ta skała cały czas się nie przewaliła. Euro 10. Ten ma normy spalin. Nie interesują go, może tak. Dobra, trzeba będzie go wyprzedzić chyba, nie? Dzięki. No bardzo ładna trasa, bardzo ładna góra. A teraz na jakiej wysokości jesteśmy? 840 metrów. No około 600 metrów zjechaliśmy w dół. Oczywiście cały czas jeszcze w dół lecimy, ale ten odcinek teraz to było 600 metrów. Jak to możliwe, że jestem w Satu Mare? Nie rozumiem. Przecież Satu Mare to było przy cmentarzu wesołym. Tak mi się wydawało, że to Satu Mare to jest tam. Trzymałem się przy jakimś takim miejscu, bo stwierdziłem, że trzeba by było już zatankować. Benzyn. Pani powiedziała benzyn? Benzyn. No to benzyn. Ops. 13,5 litra. Jeszcze 7 litrów było. Okej. Thank you. Zatankowane i można już jechać do hotelu. 264 km zrobiony ze spalaniem 5,5 litra. Do hotelu zostały 102 km. No taka to była stacja, gdzieś tutaj w lesie. Ogólnie tutaj bardzo duży ruch jest w interesie z drzewem. Bardzo dużo ciężarówek, przyczep, naczep do przewozu drzewa wyciętego z tych wszystkich lasów. A tu lasów jest od groma, multum. No i wywożą to drzewo. Nic to, śmigamy. Śmigamy na zimne piwo, bo już jest godzina, która jest godzina? 17:20. A na 19 mam być. To idealnie akurat. Bo mikrofon padł, niedobrze. Anyway, może będzie mnie słychać, może nie. Stuknął kolejnych 1000 km poprawy. 3003 km właśnie zrobione. Także kolejny 1000 zaliczony. Okej, zajechane. Czas się zameldować. To jest korytarz i wejście do pokoju. Proszę bardzo. Już jestem po prysznicu. Łazienka. O, prysznic to jest ten z tego typu, gdzie ja nie mogę się schylać. Nie jest za duża, ale jest czysta, jest ok. Szafa. Wieszaki. No i pokój. Na podłodze dywan. Lodówka. Mini fridge. Niestety to nie był minibar. Była wyłączona, więc wyłożyłem sobie wodę i włączyłem ją, ale chodzi tak głośno, że raczej wyłączę ją na noc. Klimatyzacja. Nie jestem w stanie znaleźć pilota. Zaraz pójdę jeść i zapytam na recepcji, jak włączyć tą klimatyzację. Łóżko. No co, łóżko jest, no to chyba jest king, spoko, rozmiar duży. Mini biureczko, jeden puf, telewizor, zupełnie nie będę używał. Plus do tego jest balkon z taką ławeczką, z krzesłem i widok z tyłu. Od ulicy się wjeżdża. No i tu widok na góry, jeziorko. Bez jakiegokolwiek szału, ale spoko, czysto.
a koszt tego to było 40 funtów. Z tym, że ja dopłacałem, bo ten normalny kosztuje 35 bez balkonu, a 5 funtów więcej za dobę z balkonem. Dobra, teraz czas na kolację. Kolację, zimne piwo. Chociaż lodówki były wyłączone z browarem, więc tymczasem. No i siedzę sobie w restauracji w hotelu i właśnie przyszło jedzonko. Talerz ten nazywa się talerz turysty. Pierś z kurczaka, tu jakaś karkóweczka, paróweczka, no coś tam pewnie ich. I fryty niestety, no i do tego chleb. A i no i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna to na zdrowie.